Witamy na kanale Ranking Najlepszych Gier. Jeśli film Ci się podoba, zostaw like i subskrypcję oraz napisz komentarz, jaką grę polecasz. Życzymy miłej zabawy. W grze wydarzenia oglądamy z perspektywy trzeciej osoby. Solą rozgrywki są dynamiczne i brutalne starcia z hordami przeciwników, podczas których zamiast ukrywać się za osłonami, przemy przed siebie z okrzykiem bojowym na ustach. Gra pozwala zarówno na samotną zabawę, jak i rywalizowanie przeciwko innym graczom. Opcja pojedynczego gracza obejmuje czyste potyczki ze sztuczną inteligencją oraz rozbudowany tryb fabularny z bogatym scenariuszem i licznymi scenkami przerywnikowymi. Z kolei gra wieloosobowa pozwala na walkę z innymi graczami na wspólnym ekranie lub przez internet. To średniowieczna gra strategiczna, która oferuje zaawansowane budowanie miasta, wielkoskalowe bitwy taktyczne oraz złożone ekonomiczne i społeczne symulacje. Rządź swoją krainą jako średniowieczny władca. Lata mijają, pogoda się zmienia, a miasta powstają i upadają. W grze wcielamy się w Hornet, czyli księżniczkę Owadziego Królestwa. Zostaje ona pojmana i przetransportowana na nieznane jej ziemię. Musi odzyskać wolność oraz odkryć, dlaczego spotkał ją taki los. Będzie to wymagać odbycia pielgrzymki na najwyższy szczyt krainy. W grze akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby. Rozgrywka dzieli się niejako na dwa segmenty, z których pierwszym jest zwyczajne, szkolne życie. W blasku słońca nasza postać, podobnie jak pozostali uczniowie, musi uczęszczać na zajęcia, przystępować do egzaminów, chodzić na szkolne bale czy brać udział w zawodach sportowych. Ważną rolę odgrywa też nawiązywanie nowych znajomości i pielęgnowanie już zawartych. Wkrocz do świata pełnego dzikiej natury, zdradliwych labiryntów i lśniących miast, ale też zawziętych walk i ukrytych sztuk magicznych. Los tego świata wisi właśnie na włosku. To druga część survivalowej produkcji osadzonej w unikalnym uniwersum znanym z poprzedniej odsłony gry, w której epoka prehistoryczna łączy się z elementami science fiction. W grze nie zabrakło znajdowania surowców, wytwarzania szeregu przedmiotów i zabudowań, oswajania rozmaitych bestii, dbania o potrzeby stworzonej przez nas postaci oraz brania udziału w licznych potyczkach z urozmaiconymi przeciwnikami, głównie w formie wielkich gadów i innych, fantastycznych stworzeń. Akcja gry została osadzona na wyspie Hongkong. Obszar ten odtworzono w grze w skali 1:1, co oznacza, że jadąc na przykład z prędkością 140 km na godzinę gracz przebędzie 140 km dokładnie po godzinie rozgrywki. Gra umożliwia nie tylko eksplorację terenów miejskich, ale też wypuszczanie się poza ich obręb i jazdę na przykład po obszarach górzystych czy plaży.
Gra zabiera nas w podróż do fantastycznej krainy Embervale. Przed laty pyszni magowie wywołali kataklizm, który obrócił ten świat w perzynę, a spowita tytułowym całunem kraina została opanowana przez zmutowane bestie czające się w mroku. Na szczęście nie wszystko jest jeszcze stracone. Podczas rozgrywki wcielamy się bowiem w tak zwanego zrodzonego z płomienia, którego zadaniem jest rozpalenie na nowo starożytnego ognia i przywrócenie Embervale jej dawnej świetności. Akcja gry toczy się po wydarzeniach przedstawionych w 7. części serii. Główny bohater poprzedniej gry, a także zasłużony dla cyklu Kazuma wplątują się w łańcuch nieoczekiwanych wydarzeń, które popychają ich na ścieżkę iście szalonych przygód. Wydarzenia toczą się zarówno w japońskiej Yokohamie, znanej z wcześniejszych przygód, jak również w Honolulu na Hawajach, gdzie protagonista trafia docelowo w poszukiwanie bliskiej osoby. Przygoda wiedzie nas przez różnorodne lokacje, których eksplorację uatrakcyjnia możliwość biegania po ścianach czy podróżowania przy pomocy futurystycznej deskorolki bądź lotni. Przemierzając świat gry, wykonujemy stawiane przed nami zadania, rozwiązujemy pomysłowe zagadki oraz walczymy z przeciwnikami. Starcia są dynamiczne, a w ich trakcie trzeba wykazywać się zręcznością i refleksem. Gra zabiera nas do fantastycznego królestwa, którego władca utworzył na wyspie kolonię karną. Wysłani tam skazańcy muszą ciężko pracować przy wydobyciu rudy w tzw. górniczej dolinie. By uniemożliwić więźniom ucieczkę, magowie stworzyli barierę przenikalną jedynie z zewnątrz. Zaklęcie wymknęło się jednak spod kontroli, przez co ostatecznie kopuła otoczyła cały obszar górniczej doliny, wiążąc zarówno skazańców i pilnujących ich strażników, jak i samych magów. Gra zabiera nas w podróż do fantastycznego uniwersum, w którym stykają się elementy zaczerpnięte z chińskiej mitologii i kung fu, a także okultyzmu. Głównym bohaterem gry jest Soul, elitarny zabójca należący do organizacji znanej jako Zakon. Gra oferuje nową kampanię fabularną składającą się z 7 aktów, która rozgrywa się 20 lat po wydarzeniach przedstawionych w podstawce. Rozpoczynając przygodę z dwójką, proszeni jesteśmy o stworzenie zupełnie nowego bohatera. Wybieramy spośród klasowych archetypów znanych fanom jedynki. Głównym bohaterem gry jest wędrowny szermierz. Wojownik dorastał w tej brutalnej epoce, a teraz przemierza Chiny, raz po raz będąc zmuszanym do wybierania pomiędzy dbaniem o własne interesy, a przestrzeganiem swojego kodeksu moralnego, walką o sprawiedliwość i stawaniem w obronie słabszych.